Wiem, że za chwilę będziecie komentować, że znowu jadę i nagrywam. No tak, jadę i nagrywam. Mogę. Rączki mam tutaj. Trzymam mocno kierownicę, skupiam się na drodze. I na Was. Czytałam rano dzisiaj Wasze komentarze pod filmem, pod moim filmem, co chodzi o wizę studencką. No, powiem Wam, nawet nie przypuszczałam, że niektórzy mieli tak nieprzyjemne doświadczenia, że przeszli jeszcze większą gehennę niż ja. Co mogę się odnieść do tego tematu? Powiem Wam jedno. Będąc na wizie studenckiej, ja nie wiem, jak jest teraz. Ja nie wiem, co się działo w innych stanach. Ja tutaj w zachodniej Australii nie słyszałam o takich przekrętach, że ktoś coś wykorzystywał, że ludzie naciągali innych na to, że płynie fikcyjne certyfikaty. Słuchajcie, ja tutaj w zachodniej Australii nie słyszałam o czymś takim. Może w innych stanach tak, ale nie tu w zachodniej Australii. W zachodniej Australii u nas było powiedziane konkretnie, że nie chodzisz i miałam taki przykład w klasie właśnie na hospitality. Jeden chłopak pracował, bardzo miał niski attendance, czyli obecność, no i immigration po niego przyszło. Więc nie wiem dlaczego, jak było w innych stanach Australii. Nie mogę tego powiedzieć o zachodniej Australii. Następny punkt, który był spostrzegany bardzo negatywnie, co chodzi o agentów, co mnie też zaskoczyło, bo powiem Wam tak naprawdę, to nie miałam takiego doświadczenia, żeby ktoś obiecał mi coś i tego nie dotrzymał. Nie wydałam pieniędzy. Tak, oczywiście agenci z Polski, owszem, oni mieli prowizję od szkoły. Z tym się zgadzam i ja miałam tego świadomość, ale mi było tak wygodnie. Zgadzam się również z tym, że może nie wszyscy są uczciwi. O firmie z Wrocławia, z której ja przyleciałam, nie mogę powiedzieć złego słowa, dlatego że zrobili to, co ja chciałam. Na dzień dobry i tyle. Ja nie oczekiwałam od nich większej pomocy. Oni mi mieli załatwić wizę studencką. Oni mieli mi załatwić szkoły. Oni mi mieli załatwić bilety. My za to wszystko żeśmy płacili, ale oni mi to załatwili. Poprosiłam ich o kontakt, co chodzi o wynajem. Przynajmniej, żebym nie musiała z dziećmi tułać się po hotelach, więc to nie jest to, że on mi to załatwił. On mnie poznał z osobami, które wyleciały kilka miesięcy wcześniej przed nami i on mnie skontaktował z tymi ludźmi. Ja się skontaktowałam z tymi ludźmi. Powiedziałam, czego oczekuję i dostałam to, co chciałam. Ja umówiłam się, to nie to, że agent mi to załatwił. Absolutnie nie. Nikt z Wrocławia. Wrocław załatwił mi wizę, bilety i kontakty. I kontakt do osób, które już tu były. O, może tak to powiem w krótkim zdaniu. Oni nic mi nie obiecywali, żadnej pracy. Oni mi nie obiecywali, że oni mi będą dalej pomagać. Nie. Ich rola się skończyła na etapie zakupu dla mnie szkoły i wykupienia biletów. I załatwienie wiz oczywiście. To była rola mojego agenta. Mówi, jeżeli chodzi o agentów emigracyjnych tu w Australii, to potem też żeśmy korzystali z australijskiej firmy, z australijskich agentów, którzy, nie byłam u Polaków, byłam w australijskiej firmie, gdzie powiedzieli mi czarno na białym, co potrzebuję, a czego nie. Więc nie wiem, dlaczego macie tak negatywne doświadczenie. No ja takiej drogi nie przeszłam. Ja nie słyszałam, żeby ktoś w Australii miał
dostał certyfikat na ładne oczy, jak to się mówiło, albo że ktoś chodził, że to była fikcja. Nie, tu nie było fikcji. Tu było faktycznie, musieliśmy chodzić, tak samo musieliśmy zapisać dzieci do szkoły, bo taki był wymóg. Więc nie wiem, jak interpretujecie czasami różne zdania. Ja mówię, ja osobiście zapytaliście się mnie w komentarzach, jak ja przeszłam zmienić wizę studencką na regionalną. No o tym Wam powiedziałam. Musicie zobaczyć, jakie są wymagania. I tego się trzeba trzymać. Jeżeli napiszecie, wejdziecie na stronę Immigration, napiszemy, jakie wymagania musicie mieć, co musicie spełniać, co jest podstawą, jakie dokumenty potrzebujecie. A jeżeli sobie człowiek z tym nie radzi, a ja sobie na przykład z tym nie radziłam i wolałam zapłacić agentowi i żeby mi to czarno na białym powiedział, co ja potrzebuję, co muszę zrobić i jak zrobić. Więc nikt mnie tak naprawdę nie oszukał. Agencja z Polski, która mi załatwiała wizę studencką i szkoły, absolutnie mi nie obiecała, że załatwi mi pracę. Absolutnie mi nie obiecała. Ona mi obiecała, że mi wykupi szkołę na 3 lata. I to zrobiła. Więc nie mam podstawy ku temu, aby kogoś oskarżać czy mówić. Owszem, mieli z czasem rzeczywistość jest inna, w sensie takim nie szkoły. Oni opowiadali o różnych przykładach ludzi, którzy wyjechali od nich. Jak im się udało? No mi się też udało. Mi się udało. Pytacie się dlaczego? No bo miałaś pieniądze. No tak, miałam. Ja się do tej podróży żeśmy się z mężem przygotowywali ponad rok czasu. Prawie 1,5 roku. Więc to nie było tak, że myśmy byli goli, zieloni i nie wiedzieliśmy, co nas tu czeka. Myśmy sobie świetnie zdawali sprawę, żeby się tutaj wybrać. I co nas może czekać i że nic nie jest gwarantowane. Więc no dziękuję za Wasze komentarze. Przeczytałam chyba 2 czy 3 komentarze i sobie myślę, o Matko Boska, no to ja nie wiem. To nie wiem, przespałam takie informacje, czy nie wiem, mnie po prostu osobiście nic takiego nie dotkło. Ja nie mogę powiedzieć złego słowa, co chodzi o agencję z Polski. Nikt mnie nie oszukał, nikt mnie nie wykorzystał pod żadnym względem, nikt mi nic więcej nie obiecał, czego oczekiwałam. To, co chciałam, to zapłaciłam za to i miałam to. Więc no mówię, jest mi naprawdę przykro, że jednak ludzie przechodzą dalej takie traumy, co chodzi o innych, że jeden wykorzystuje drugiego. Ja tą firmę, którą ja leciałam, ja ją polecam. Były też osoby, które były niezadowolone, ale powiem Wam, dlaczego te osoby były niezadowolone. Powiem Wam tak. Poznałam też jedną parę, która też przyleciała z tej agencji. I to ta para właśnie, która agencja mnie skontaktowała, to ci ludzie mnie okradli. Nie mnie, mojego męża. Wielce oferował się, że założył tu biznes, że ma jakieś tam, no złapał go chyba byli 0,5 roku dłużej wcześniej od nas, że już połapał jakieś tam kontakty i otworzył sobie biznes budowlany. No a potem mojemu mężowi nie zapłacił. Więc wiecie, i to nie była wina agencji, absolutnie. To po prostu było takie personality tego człowieka i tych ludzi tu nie ma w Australii. Ja zawsze twierdzę, że ja nie zbiednieję, bo on nie zapłacił nam $600 wtedy. Dużo to było, 18 lat temu $600 na dzień dobry, było kupę kasy. A ten człowiek powiedział, że coś było nie tak, bo wymyślał różne dziwne rzeczy. A nie chwaląc się, mój mąż zna się na robocie i każdej jednej, co chodzi o
o taki maintenance, więc no byliśmy lekko zszokowani, ale to nie agencja. Nas oszukali Polacy i ja tam człowiekowi powiedziałam, słuchaj, ja nie zbiednieję z kuli tych $600, chociaż było to bardzo dużo pieniędzy na tamte czasy. I ja mówię, ale ty się na nich nie wzbogacisz. I się nie wzbogacił. Nie wzbogacił się. Naprawdę się nie wzbogacił. I musiał wylecieć z Australii. I wyleciał niezbyt dobrą opinią. Więc jako człowiek oczywiście o tym mówię. Był z rodziną, miał żonę, miał 2 dzieci. Więc wiecie, to nie jest tak... To nie można oskarżać, mierzyć wszystkich jedną miarą, bo to nie jest sprawiedliwe. I ja się na przykład z tym nie zgadzam, bo mówię, czasami ludzie sobie sami pracują na to, a potem nie widzą siebie w lusterku, tylko widzą wszystkich dookoła, tylko nie siebie. I oskarżają wszystkich innych, ale nie mając pretensji do siebie, bo ja zrobiłem wszystko jak najlepiej, a to oni schrzanili moją robotę. Nieprawda. Nigdy tak nie jest. Ja zawsze twierdzę, że kij ma 2 końce i wina zawsze gdzieś leży po środku. Nigdy nie oskarżam osób. Zawsze też szukam krytyki w swojej osobie ze względu na to, że nikt nie jest idealny. Niektórym się tak wydaje, ale jest to bzdura totalna. Każdy z nas będzie popełniał błędy, bo takie jest życie, bo życie nas tego uczy. Życie nas uczy różnych zachowań. Do różnych rzeczy się przyzwyczajamy. Tak samo jak do życia na emigracji. Musieliśmy się przyzwyczaić, poznać. Pewne rzeczy po prostu przemilczeć, no bo nie mamy na nie wpływu. Ale mówię, po waszych komentarzach zgadzam się również z tym, że piszecie, że najlepiej można samemu sobie załatwić szkoły. Tak, na dzień dzisiejszy pewnie bym tak zrobiła. W zachodniej Australii ja nie słyszałam, żeby tu były jakieś fałszowane certyfikaty. Pierwszy raz od was to słyszę. Słyszałam raz, że coś było o Sydney, jakaś awantura, ale tak naprawdę zignorowałam tą informację. Niezbyt się przejęłam tym, dlatego że ja nie żyję w tamtych rejonach. Ja żyję tutaj w zachodniej Australii. Zachodnia Australia, Perth jest moim domem. No ale mówię, mimo wszystko dziękuję za wasze komentarze. Dużo osób z was pisze, że ten odcinek nie jest dla was, bo już tutaj nigdy nie przylecicie. Ja wiem, część muszę to jakoś podzielić. Robię te daily vlogi ze względu na to, że tam sobie tak w głowie ustawiłam, że weekendy to będą takie bardziej kontrowersyjne tematy, w sensie związane z emigracją. W poniedziałki jakieś takie luźne, czy we wtorki ze spacerów. W środy tak sobie myślałam, że będę jakieś tam kucharskie sprawy wkładać. To jest coś, co gotuję tutaj właśnie w Australii. Taki mam plan. Nie zawsze mi to wyjdzie, że nie wychodzi to codziennie, bo po prostu brakuje mi czasu. Zresztą tak jak wiecie, mam jeszcze gościa w domu. Więc wszystko jest takie bardzo intensywne. Jak wiecie, YouTube to nie jest moja praca dochodowa, to jest moje hobby. To jest taki mój pamiętnik dla moich dziewczyn, dla moich wnuków. To jest coś, co chcę żeby po mnie zostało. Ale ze względu na to, że abstrakcje, które ludzie piszą w komentarzach, no ja oczywiście tego nie neguję, absolutnie nie. Ja wiem, że każdy ma swoją historię. Ja wiem, że każdy przechodził to inaczej. Nawet jak był też na tej wizie studenckiej, miał inne problemy, inne spostrzeżenia, z innymi ludźmi się spotykał. Nigdy nie będzie tak samo. Nigdy. Ja wam opowiadam to, co ja przeżyłam. To, co mnie spotkało w tamtym czasie. Więc nie odbierajcie mnie, że ja komuś narzucam, żeby przyjechał tutaj na wizę studencką. Nie. Odcinek o wizie studenckiej był dlatego, że po prostu mnie o to prosiliście. Jak ja to zrobiłam, więc ja opowiedziałam moją historię. Ale jeżeli macie więcej takich historii i waszych przejść,
to chętnie przeczytam. Piszcie w komentarzach. Któregoś dnia zrobię odcinek właśnie o waszych historiach, bo to jest bardzo ciekawe i to jest takie bardzo kontrowersyjne nawet. Spodziewałabym się, że aż takie. Ja mówię, ja też miałam łzy, ja też miałam zwątpienie, ja miałam różne też dziwne myśli, po co mi to było, ale tak z drugiej strony, no nie mogę powiedzieć, że oprócz tego jednego Polaka na samym początku, który nas okradł, to cała reszta była, nikt nas więcej już nie okradł, no, przez te 18 lat. To było w pierwszych 2 tygodniach. W pierwszych 2 tygodniach pobytu w Australii. Naprawdę. No myśmy się z mężem tak, mówimy, nie, daleko stronimy od takich ludzi. Naprawdę stronimy. Są ludzie, którzy przyjechali też na wizy partnerskie przyjechali. Opcji jest miliony, to zależy kto co robi, kto co lubi. Ale wracając do komentarzy, bo zaraz będziemy kończyć. Bardzo wam serdecznie dziękuję i mówię, czekam na więcej. I jeszcze raz, moje odniesienie do mojej wizy studenckiej, nikt, i to naprawdę nikt mnie nie oszukał, nie okłamał, nikt nie zrobił, nikt mi nic nie obiecywał, gruszek na wierzbie, a ja myślę, że co niektórzy po prostu byli przekonani, że taka firma, która zajmuje się szkołami, załatwi wam wszystko. No bo tak się odnoszę do tego. Kończąc już ten temat, powiem wam tylko tyle. Ja ufam ludziom. Ja nie należę do osób, które kłamią. Ja jestem osobą, która mówi prosto z mostu i chociaż Australia nauczyła mnie pokory, to też jest coś dobrego. Czasami warto ugryźć się w język. No i powiem wam, że nie mogę powiedzieć, żeby mnie ktoś oszukał. A mówię, oprócz tego Polaka tutaj na samym początku, w pierwszych 2 tygodniach, ale nie szkodzi. Przede wszystkim przyleciałam, oni załatwili nam dom, miałam gdzie położyć dzieci, nie położyłam dzieci pod mostem czy w hotelu, tylko położyłam ich do łóżek po przylocie, więc i tak byłam szczęśliwa z tego, co mam, a mówię, a ta osoba ma wyrzuty sumienia u siebie i tyle. Nic więcej nie mogę powiedzieć, no bo tych ludzi już tutaj nie ma, więc Australia sobie świetnie z nimi poradziła. No, to tyle by było. Nie lubię krętaczy, nie lubię osób, które mataczą. No, nie lubię takich ludzi, bo ja do takich osób nie należę. Jestem bardzo otwarta, pomocna ludziom. I również dla was, ale mówię, wasze komentarze mnie zainteresowały, wasze historie, bo nie przypuszczam, że tak się działo gdzieś indziej tutaj w Australii. Tu w zachodniej Australii, przyznam wam się bez bicia, nic takiego nie miało miejsca. Z tego, co piszecie. Tak samo jak mówicie o chorobie świata, że Australia jest taka najgorsza, że wszędzie było tak źle, że były jakieś dziwne zachowania rządu. Absolutnie, ja nic nie mogę powiedzieć na temat zachodniej Australii, bo ja czułam się tu bezpieczna i czuję się do dzisiaj. I wszystkie za i przeciw, które tutaj są. No i co? I nie mam gdzie zaparkować, moi kochani. Dobra, to będzie na tyle dzisiaj. Życzę wam miłego oglądania następnych moich odcinków. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Bye!